z zewnątrz, to zrobię później. Cześć, witajcie na kanale Biegam po Wsi. Dzisiaj zwiedzamy taką willę na totalnym wypasie. Ale kiedyś. Kiedyś, no teraz wygląda to tak jak wygląda, ale takie lampy to trzeba mieć naprawdę dużo kasy. Więc na razie no, Jest zamknięte tędy. pytanie, czy ktoś... Myślisz, zamknięte? Aha. Czyli wejście jest tutaj? Tu jest kuchnia, na pewno była. Więc może jest tak, że można innym wejściem wejść. Jak myślisz? Może bocznie. To spróbujmy. Miejsce jest bardzo mocno zdewastowane. Nie wiem, po co wyglądać takie okno. Nie wiem, szkoda mi tego wszystkiego. Takie okna są drogie. Straszne to jest, że w ten sposób się tak traktuje czyjąś własność. Miejsce na kominek, Na grill. na grill. No. Tu musiało być pięknie. Wow, ja sobie wyobrażam, jak tu przyjemnie, w ogóle jak to jest solidnie zrobione. No. Sam bym chciał takie coś mieć. Taka wielka, ogromna altana. Ale to mogło być wędzarnik. Wędzarnik mógł być, no. Tak, bo tutaj na dole nawet masz takie coś, widzisz? No bo to wszystko to jest na wypasie. Tak. Dobra, postaramy się teraz przejść tam do wnętrza tej willi. Bo to można śmiało nazywać willą, bo jest to willa, albo nawet i pałacyk. Przejdźmy sobie tam i zobaczymy. O, są schody, tylko że już zniszczone. Tak jak próbował wyrwać, razem z tym umocnieniem. Tak, i zobacz, tutaj wśród tego bluszczu jest wejście do tej willi, ale to wygląda niesamowite, naprawdę. To jest na totalnym wypasie. Ale tu ładnie, ale tu pięknie, niesamowicie. Wchodzimy do, miejmy nadzieję, opuszczonej willi, w której jest mnóstwo szkła na podłodze. Widać, że obiekt jest mocno zdewastowany, ale ewidentnie widać, w jaki sposób był urządzony. Jak rewelacyjnie i na bogato. No nie ma co ukrywać. Mamy główny salon i w tym głównym salonie mamy kominek, taki narożny. On tu jeszcze jest, naprawdę na totalnym wypasie. Zobaczcie, jak to wygląda. Taki oszklony, boczny. Jeden z droższych typów. Tu weszliśmy bocznym wejściem. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają te okna. Okna na ogród najprawdopodobniej. Mocno zniszczone. Ogrom zniszczeń, ale widać niesamowity potencjał tego miejsca. Mocno popisane są tu miejsca. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie wystraszę, nie zastanę. Tam już Łukasz jest, bo dzisiaj z nami eksploruje Łukasz z kanału Wandrus. Tutaj mamy część jakby baru i jakiś głośnik tam był. Dużo rzeczy pokradzionych. No ale nie ma co się dziwić. Tutaj tak naprawdę ta willa stoi w lesie, można powiedzieć, więc te zniszczenia są spowodowane tym, że tutaj ludzie przychodzili wszystko niszczyć. Zobaczcie tutaj. Tu są różne rzeczy związane z tym miejscem. Jakieś firmy. Chyba raczej to wykasuje. Ale patrzcie na to pomieszczenie. Tutaj najprawdopodobniej stał stół i była tutaj jadalnia. Tak sobie to wyobrażam. Z pięknymi oknami. Teraz poczaskanymi. Ale zobaczcie, jak musiało to wszystko wyglądać. To naprawdę jest na wypasie. A dlaczego mówię, że tutaj była jadalnia? Ponieważ jak pójdziemy w tą stronę i skierujemy swój wzrok, w tym przypadku kamerę, w prawo, mamy tutaj kuchenkę, która nie jest
jakąś ogromną kuchnią, ale mimo wszystko ma piękne okno na ogród, piękne meble na totalnym wypasie, naprawdę super piecyk. Willa jest mocno zdewastowana, ale jeszcze pewne rzeczy można pooglądać. Tu mamy lodówkę. Osoba, która posiadała to miejsce, która była właścicielem, może i nadal jest, no ciężko powiedzieć, chyba że w sprawę tego miejsca wziął pod swoją opiekę komornik. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj jest na wypasie. Na totalnym. Tamtędy pewnie przechodziło się do tej domniemanej jadalni. Przejdźmy sobie dalej, zwracając uwagę cały czas na podłogę. Podłoga jest wypasiona, mamy tu niesamowicie drogie, bardzo kosztowne kafelki, a jednocześnie wszystko zasypane jest szkłem. I tam schody na górę. Całkiem możliwe, że pójdziemy tam później. Tutaj mamy wejście główne i jeszcze zachował się dywan. Z tego co widzę, to też bardzo drogi, ale taki w przedpokoju. Naprawdę wygląda to niesamowicie. Powiem Wam, że jeszcze w tego typu miejscu nie byłem. Jest to totalny wypas. Bardzo ciemno tu jest, ale dobrane kolory i materiały, z jakich zrobione jest to wszystko, świadczą o po prostu bogactwie. Tutaj na wprost wchodziło się do takiego baru, którego Wam wcześniej pokazywałem. Być może tutaj był po prostu bar, w którym była nawet dyskoteka. Wygląda to troszeczkę tak, jakby ten budynek nie do końca miał służyć do mieszkania. A może było tak, że miał być tu dom uciech? Któż to wie? W każdym razie wszystkie te kable zostały rozwalone. Ostał się jedynie taki głośniczek mały i też nie wiadomo, czy do końca jest stąd. Wszystko kapie, czyli już dach przecieka mocno. Tu mnóstwo czasopism jakichś, głównie biznesowych. Zobaczcie, jak to wygląda. O. Wszystko poniszczone. Tutaj też jakaś elektronika, jakieś półki. Mnóstwo tego tutaj jest. Czasopisma biznesowe. Tutaj był zlew, barek. No i tam był widok na tą salę. Całkiem możliwe, że taneczną. Dobra, pójdziemy dalej. Przejdziemy sobie teraz tam, gdzie jest Ola. O, tutaj zobaczcie, mocno wszystko porozwalane. Tutaj była cała elektronika, najprawdopodobniej odpowiadająca całemu domowi. Po tych rurkach, z którego były odzyskiwane najprawdopodobniej kable. I piękna szyba roztrzaskana, zdobiona. O, i tu mamy basen. Nie spodziewałem się tego, że tutaj jest basen. I to na totalnym wypasie. W środku takim niepomalowany, tylko tu jest na dole taka guma. Ale to tak robią, to się tak powleka czymś takim. Jest miękkie, Jest wszystko miękkie. ale to tak jest. Baseny się takie domowe widziałam, że się wykończa. Widziałam taki film. Słuchajcie, nie macie wrażenia, że tutaj niekoniecznie był dom mieszkalny? Czy to nie jest tak, że tutaj miał być jakiś dom uciech albo coś takiego? Ale tu się leje potwory. Wiesz co, Ariel, nie wiem. No bo wiesz, tam jest za ścianą sala taka dyskotekowa, można powiedzieć, a tu mamy basen. Ale że co tu mogło być? No powiedzmy burdel. Nie. No bo wiesz, ktoś ma bar, tutaj jest bar normalnie taki, że można było obsługiwać. Ilość łazienek ile tu jest, No, ale tam są pokoje dziecięce. Znaczy Kubuś Puchatek i taka sowa z Kubusia Puchatka zamalowana, to chyba mi się nie przypomniało, żeby to było... no nie wiem, chyba że dla jakichś Ariel, innych nie klientów. zapędzaj się, nie zapędzaj się.
To Dobra. to ma deska roboty. No nie wiem, no. Nie wiem, no przecież Nie, po prostu mieli kupę pieniędzy, wiesz? Taka prawda jest. I mieli wszystko pełno wymiarowe. Ale aż dziwne, że tutaj jest ten basen. Jak już ta woda mogła parować i tak naprawdę to nie jest w ogóle zabezpieczone. Czyli szybko by tu mieli jakąś wilgoć przecież. Tak mi się wydaje. Ale jak mieli tyle pieniędzy, to mogliby no sobie zrobić te lepiej. schody, co mówiłeś, ale No też tak. powstały, ale... Są zniszczone. No, one są poniszczone. Wiesz, ja myślałem, że one zostały po prostu, wiesz, skradzione przez łomiarzy. A tutaj co mamy? Jakiś brodzik? Jakiś zbiornik? Nie ma stopnic, nie ma tych stopnic, nie? Stopnicę poprawili i zostawili tylko... Aha, w ten sposób. O. No ale powiem Ci, potrafię sobie to wyobrazić, jak to wyglądało. To totalny... Co to? Nie wiem, chyba lampa to... Jakiś kinkiet to chyba jest. Może. Ale wygląda to niesamowicie, powiem Ci, naprawdę. Mocno zdewastowane, ale powiem Ci, jestem zadowolony, że się tu wybrałem. A tam, zobacz, tam nad Tobą, Taki beach. no, tam musiało się cały czas lać po prostu. Tak. Nieźle, naprawdę nieźle. I tutaj wyjście na dwór, na podwórko i schody do góry. Całkiem możliwe, że w miejsce, gdzie można się potem opalać po prostu. Tak to mogło wyglądać. Niesamowita sala basenowa. Tak naprawdę. Postaram się teraz wejść tutaj, w to miejsce tej dyskoteki, można powiedzieć, która też miała wyjście na zewnątrz. Tutaj w ogóle w tym jest dużo takich miejsc, że można wychodzić bezpośrednio na podwórko. Dobra, przejdę sobie tam. Ale dewastacja. Naprawdę dewastacja. Patrząc na ten dach i to, co z niego cieknie, można powiedzieć, że Ty teraz zażywasz kąpieli, bo tam jest tak mokro. Tak. Coś tam zażywam. Tutaj prysznic był. Tak? Wszystko na totalnym wypasie. Spodnie. Tutaj nawet prysznice, wszystko było tak drogie, obrzydliwie drogie. Tak to wygląda, naprawdę. Ile rozaru. Dobra, a ja idę tutaj. Tutaj kolejne pomieszczenie. Naprawdę totalny wypas. Tu kolejna łazienka. Zobaczcie tutaj. Wszystko poniszczone. A przecież to jest tak na wypasie, tak piękne. Jak tu musiało ładnie wyglądać. Ale wszystko zdewastowali. Wszystko zniszczyli. Ja wiem, że to nikomu się nie przydałoby i tak dalej. I to nie jest ten, ale dlaczego niszczyć? Po co to niszczyć? Rozwalać wszystko. Kolejne pokoje. Wersalki ogromne. Kolejna łazienka. Na totalnym wypasie. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Takie sztukaterie. Kolejne pokoje. O, tutaj pokój dziecięcy. Niestety nawet nie ma żadnych świętości. Naprawdę nie ma żadnych świętości. Ludzie. O, jaka piękna. Zasłony, jakie piękne.
Naprawdę bardzo ładne. Czyli to był pokój dziecięcy. Dzieci mogły sobie spać, a rodzice ze znajomymi bawili się w tym pomieszczeniu tutaj. To musiało się dziać. No powiem Ci, że jak dzisiaj pojedziemy na zakupy, to muszę sobie kupić coś takiego orzeźwiającego, bezalkoholowego, piwo na przykład. A tu mamy bezalkoholowe piwo w domu. A teraz inne kupię bezalkoholowe. Dobrze. Wiesz? No, jak potrzebujesz. No nie, bo to zachęciło mnie, ten bar mnie zachęcił. Tu najprawdopodobniej był ten przedpokój, w którym już byliśmy. Za chwilę postaramy się wejść na górę. Zobaczcie tutaj, jakie meble. Coś niesamowitego. Bardzo drogie. Przejdźmy jeszcze do tego pomieszczenia. Tu znów są łazieneczki z prysznicem, takim bardziej technicznym. Roboczym, jakby ktoś z ogródka po prostu przyszedł. Tu kolejna łazienka. Tu wyjście na ogród. I boczne drzwi. A, i tutaj jest piec. Mamy piec tutaj po prostu. Też sporych rozmiarów. Jakąś elektroniką. Najprawdopodobniej na gaz. Dobrze. Idźmy dalej. Strasznie tu chłodno jest. I tutaj kolejne pomieszczenie. Raczej techniczne, jakby jakaś przebieralnia. Czy coś takiego. Słucham? No. Totalne wypasie. W ogóle tutaj jest wszystko poniszczone. Ale jednocześnie no, to są nieprawdopodobne rzeczy tutaj. Jakby tu musiało być pięknie. No, na pewno. Że w tych meblach, które się ostały, wiesz. No to totalny wypad był. To naprawdę, to jest... Wejdziemy na górę? No tak, ale zresztą ja jeszcze tutaj się pokręcę, wiesz? Nie chciałbym się samej zostawiać tu na dole po prostu. Wiesz? Dlatego... No tak to wygląda. Ale mimo, że jest tutaj bardzo dużo okien, to jest tu ciemno. Wiesz, Prawda? to jest bardzo bluszczy widzenia. No. Jest dużo roślinności, więc to dlatego. Może dlatego, no. Powrótku. Idziemy szli na górę. Jakaś kierownica? Mi się wydaje. Tu pod schodami jest jakiś schowek. No ale taki jak mały pokój. I tutaj były bezpieczniki. Więc tutaj schodzono. Bezpieczniki. Chciałbyś wymienić, ale raczej... Raczej to nie te czasy. Powolutku po tych pięknych schodach staram się iść do góry. Mimo, że tam Łukasz pewnie już jest i kręci. Ale... Siema. To musiało być na totalnym wypasie. Kurde, to musiało być mega, nie? No. W swoich latach. Zobaczcie, tu jest pomieszczenia strychowe. Ten dach jest tak naprawdę jeszcze bardzo dobry. Ale no taki strych, powiem wam, no nieźle, naprawdę nieźle. Nie wiem, co to tutaj było. Jakaś budka. Mega zniszczone. Jakieś ocieplenie, być może to było ze styropianu. Tak zniszczone. Tu jakieś gazety. No niestety będziemy musieli to wszystko pozasłaniać. Ale żeby zadziałało wam na wyobraźnię, to tak to wygląda. Dobrze. Pójdziemy dalej. Po prostu na ziemi leżało to ocieplenie, żeby izolować dach od... żeby sufit izolować.
też jakiś pokój był. Dziwny ten pokój. Taka czerwona kolorystyka. I tutaj rozbite szyby. No i tam jakiś taki mały taras był. Tak to przynajmniej wygląda. Dzisiaj nieprzychylna pogoda. Ale ten pokoik jakiś taki, no nie wiem, co tutaj mogło być. Cały czas ta moja teoria na temat tego miejsca gdzieś tam się powtarza w mojej głowie, że całkiem możliwe tutaj też jakaś łazienka była, prysznic. Zobaczcie. Tu niektóre rzeczy są na wypasie, a niektóre rzeczy są takie troszeczkę jakby tanim kosztem ktoś chciał zrobić. Może ktoś wynajmował tą górę, ten pokoik. Więc tak jakoś, nie wiem, no dziwne to troszeczkę jest. Trzeba uważać, żeby nie spaść. Więc ta góra nie jest jakoś specjalnie ciekawa. A właściwie można powiedzieć, ten pokój czerwony, no nie wiem. Wiesz co ci powiem? Że moja teoria cały czas potwierdza się. Naprawdę. Ale z czego by to wynikało? Wiesz co? Po czym wnioskujesz takie daleko posunięte? Powiem to tak, tu są pokoje wypasione i tak dalej, ale większość to są pokoje rozrywkowe. Naprawdę, tutaj jest... Mogą to forma pensjonatu mogła być. Ale nie ma pokojów u góry. U góry jest tak naprawdę tylko strych, tam nie ma nic. Oprócz jednego pokoju, który jest praktycznie z elementami czerwonymi i z wyjściem na taras. No to idę tam. No, tak to wygląda, wiesz? Pokażę wam ten basen od środka. Bo z zewnątrz już go widzieliście, ale postaram się znaleźć, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda w środku po prostu. O, dziwny zapach. O, zobaczcie, jak to wygląda. Zejdziemy sobie niżej. I siedząc w basenie, można było tak to wszystko widzieć. Naprawdę obiekt robi niesamowite na mnie wrażenie. Mimo tych zniszczeń, no, wygląda niesamowicie. Zobaczcie, tu woda kapie z dachu. No niestety dni są policzone tego miejsca, ale i tak nie mamy na to wpływu. Najgorsze jest to, że większość tych zniszczeń, właściwie wszystkie te zniszczenia dokonali ludzie, wandale. No i tak to niestety jest. Przejdźmy sobie tutaj. Tu jest bardzo ciemno. Mimo wszystko odpalę sobie lampę, żeby się na nic nie nadzieć. To głównie o to chodzi. I co? Będziemy się zwijać powoli, co? No tak, tak.
Słuchajcie, z tego miejsca w przedpokoju będziemy się z Wami żegnać. No, piękna willa na wypasie jakiejś majętnej osoby. Czemu miała służyć? Nie mam pojęcia. Mam tu parę pomysłów. Ale muszę Ci powiedzieć, No. że Ty jesteś z bloków, nie? Bo No. Ty pożegnałam się z przedpokoju. Gdzie w willi przedpokój? To jest przecież jakiś hol, czy coś. Przedpokój. Korytarz faktycznie. Z tego przedpokoju się będziemy Wyszło żegnać. z worka. Dobra, i wiesz, ja się martwiłem o jedną rzecz, że drzwi nie są zamknięte. Tak. I to wielokrotne drzwi. Pa. No, trzymajcie się. Na razie. Za ogrodem jest jeszcze takie jedno pomieszczenie z piecem na węgiel tym razem, a tutaj mamy zejście, jak to Łukasz wyczaił, które znajduje się pod basenem. Najprawdopodobniej chodziło o ogrzanie wody w basenie. Bardzo fajnie to wygląda. Jest tu dosyć mokro, ale można sobie wyobrazić, mamy filtr, ogromny filtr, system filtrów właściwie basenowych, tu elektronika, zobaczcie, dalej wejdziemy tam w głąb i tutaj też woda, tak to wyglądało, no i tutaj też jakieś rzeczy związane z basenem. Nawet to było tutaj ogrzewane, wyobraźcie sobie. Także naprawdę nieźle. Niezłe podziemia. No powiem Wam, niesamowite. Pierwszy raz jestem w takim miejscu, o takim standardzie. No i tutaj wyjście na przepiękny ogród. Już bardzo zaniedbany, ale jednocześnie przepiękny. Tak? Tędy, ja. Dobra, już zmykam.